Polscy Żydzi odegrali kluczową rolę w powstaniu i rozwoju Izraela. To oni współtworzyli izraelską armię, administrację, finanse i kulturę. Od Ben-Guriona po Beginów wielu liderów nowego państwa miało polskie korzenie. Dlaczego o tym nie mówiono przez lata? Poznajcie tę historię, całkowicie przemilczano. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI, spółka akcyjna. Polski słyszało się wszędzie. Stanąłem w kolejce do garmażerii. Zaraz wracam, mówi do mnie po polsku pani stojąca przede mną. Skąd pani wiedziała, że ja mówię po polsku? Spytałem, gdy wróciła. Nie wiedziałam. To dlaczego mówi pani do mnie po polsku? Bo ja zawsze mówię po polsku. Tak w swojej powieści Uchodźcy wspominał swój pierwszy pobyt w Izraelu Henryk Grünberg. Poeta i pisarz żydowskiego pochodzenia, który wyemigrował z Polski do Stanów Zjednoczonych po wydarzeniach z marca 1968 roku. Grünberg nigdy nie zamieszkał w Izraelu, ale przyjeżdżał tam często, aby odwiedzić swoją matkę, która po wojnie tam zamieszkała. Polskich Żydów w Izraelu, który stał się niepodległym państwem w 1948 roku, było naprawdę sporo. Przyjeżdżali do Palestyny już od wielu dekad, ale po wojnie szukali tam również swoich bliskich, którzy mogli przetrwać zagładę. Wielu z nich zdecydowało się pozostać na stałe w Izraelu. Polscy Żydzi weszli mocno w krwiobieg młodego izraelskiego państwa. Wielu z nich zajęło wpływowe stanowiska. W naturalny sposób urzędy, którymi kierowali polscy Żydzi, obsadzane były osobami, które miały z nimi wspólne kody kulturowe, czyli Żydami z Polski. Ci ostatni wyszli z wojny najmocniej okaleczeni psychicznie i fizycznie i całkowicie ograbieni z życiowego dorobku przez niemieckiego okupanta. Ale za wszelką cenę chcieli rozpocząć nowe życie w Izraelu. Tymczasem młode żydowskie państwo nie tylko odcinało się od ich przeszłości, ale też stawiało im wymogi, których długo nie potrafili spełnić. Język hebrajski był najważniejszym z nich. To również dlatego polscy Żydzi szukali osób, które byłyby im bliskie. A tymi byli jedynie ci, którzy, tak jak oni, mieszkali wcześniej w Polsce. To wszystko spowodowało, że polscy Żydzi stali się w Izraelu zwartą wspólnotą, która nie wstydziła się eksponować swoich polskich korzeni. Najszybciej z nich kariery robili ci, którzy mieli już za sobą doświadczenia pracy państwowej. Najważniejszą rzeczą było wtedy w Izraelu stworzenie jego struktur administracyjnych i wykształcenie jego demokratycznego systemu politycznego. I polscy Żydzi wnieśli w tym zakresie spory wkład. Niewątpliwie największy wkład w powstanie Izraela wniósł jego pierwszy przywódca. Premier Ben-Gurion, bo o nim mowa, urodził się w 1886 roku w Płońsku. W czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim wstąpił do syjonistycznej partii Poalei Sion. Już w 1906 roku wyemigrował do Palestyny, należącej wówczas do Imperium Osmańskiego. Tam działał w Hashomer, żydowskiej organizacji samoobrony, i w He Halutz, organizacji skupiającej młodych żydowskich osadników.
Ben-Gurion od początku był zaangażowany w propagowanie idei żydowskiego osadnictwa w Palestynie. U progu II wojny światowej był już jednym z czołowych żydowskich działaczy orędujących za powstaniem Izraela. Ale ta idea mogła ziścić się dopiero po zakończeniu II wojny światowej. 14 maja 1948 roku Ben-Gurion osobiście ogłosił deklarację niepodległości Izraela i to on został pierwszym jego premierem. Z niewielką przerwą był nim aż do czerwca 1963 roku. To był najtrudniejszy okres dla żydowskiego państwa, które nie tylko musiało zorganizować swoje struktury i armię, ale też toczyć nieustanne wojny z otaczającymi je państwami arabskimi. Już następnego dnia po ogłoszeniu deklaracji niepodległości zaczęła się pierwsza wojna izraelsko-arabska, która okazała się zwycięska dla Izraela i wyznaczyła jego granice. W 1956 roku doszło do kolejnej wojny izraelsko-arabskiej związanej z nacjonalizacją przez Egipt kanału sueskiego. Ten konflikt zakończyła interwencja sił ONZ, która doprowadziła do zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Egiptem. Po tym konflikcie Ben-Gurion podjął decyzję o zbudowaniu izraelskiego ośrodka jądrowego na pustyni Negew, który mógłby produkować broń jądrową. Miała ona zapewnić bezpieczeństwo Izraelowi na wypadek kolejnych konfliktów zbrojnych. W 1970 roku Ben-Gurion wycofał się z polityki. Zmarł 3 lata później. Tak czy inaczej, to Ben-Gurion był prawdziwym budowniczym izraelskiego państwa i w takiej roli przeszedł do historii. Polscy Żydzi wnieśli też ogromny wkład w rozwój izraelskiego parlamentaryzmu. Jedną z najbardziej zasłużonych postaci w tym zakresie był pochodzący z Warszawy Itzhak Grünbaum. W latach 20. Grünbaum był posłem na Sejm, ale w 1932 roku wszedł w konflikt z innymi posłami koła żydowskiego i wyemigrował do Palestyny. Tam zasiadał we władzach wpływowej agencji żydowskiej. Grünbaum miał spory udział w stworzeniu izraelskiego Knesetu. Gdy ten ostatni się ukonstytuował, w 120-osobowym Knesecie polskim pochodzeniem legitymowało się aż 61 posłów. Sam Grünbaum wprawdzie w nim się nie znalazł, ale został ministrem spraw zagranicznych w pierwszym rządzie Ben-Guriona. W historii izraelskiego parlamentaryzmu zapisał się też urodzony w Borysławiu Szewach Weiss. Weissowie przetrwali zagładę dzięki pomocy Polaków, ale w 1946 roku postanowili wyemigrować do Palestyny. Tam Weiss został profesorem nauk politycznych na Uniwersytecie w Hajfie i parlamentarzystą. W latach 1992-1996 pełnił nawet stanowisko przewodniczącego Knesetu. W latach 2001-2003 był ambasadorem Izraela w Warszawie. W Polsce był postacią znaną i cenioną przez wszystkich. Wielką karierę polityczną w Izraelu zrobił również pochodzący z Brześcia Mieczysław Biegun, czyli Menachem Begin. W przedwojennej Polsce studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Był też działaczem syjonistycznego Bejtaru, a potem nawet jego przewodniczącym. W 1940 roku został zesłany przez Sowietów do łagru. Wyszedł z niego w lecie 1941 roku na mocy amnestii i trafił do armii Andersa. Z tą ostatnią w 1943 roku przybył do Palestyny.
Tam został zwolniony przez Andersa z przysięgi wojskowej i opuścił polskie wojsko. Trafił wówczas do Irgunu, prawicowej organizacji bojowej, której został potem szefem. Po powstaniu Izraela Begin założył partię Herut, którą później przemianowano w Likud. W 1977 roku Begin został premierem Izraela, który to urząd pełnił do 1983 roku. Co ciekawe, Begin był największym antagonistą Ben-Guriona. Największym sukcesem politycznym Begina było doprowadzenie do pokoju pomiędzy Izraelem a Egiptem, za co wspólnie z prezydentem Egiptu Anwarem Sadatem otrzymał w 1978 roku pokojową Nagrodę Nobla. Begin wycofał się z polityki w 1987 roku. Zmarł w 1992 roku. Do grona przywódców politycznych Izraela, którzy mieli polskie korzenie, należeli również Hazan Niari, Chaim Moshe Shapira oraz Zerach Warchatik i Johan Bader. Ten ostatni opracował system podziału mandatów w izraelskim Knesecie. Polscy Żydzi wnieśli także wkład w powstanie izraelskiego wymiaru sprawiedliwości. Jeden z jego przedstawicieli znalazł się na ustach całego świata. To prokurator Gideon Hausner, który na procesie Adolfa Eichmana w Jerozolimie wystąpił w roli oskarżyciela. Wielu polskich Żydów zajęło się też tworzeniem izraelskiego sektora bankowego. Pierwszym prezesem i twórcą Banku Izraela był pochodzący z Drohobycza Dawid Horowitz. Z kolei ojcem całej izraelskiej gospodarki był pochodzący z Suwałk Pinkas Sapir. Przez wiele lat był on ministrem finansów, a potem ministrem przemysłu i handlu, który wydatnie przyczynił się do napływu inwestycji zagranicznych do Izraela. Polscy Żydzi odegrali również ważną rolę w powstaniu izraelskiej armii. Spora część z nich wywodziła się z armii Andersa. W izraelskich siłach powietrznych wielką markę zyskał pochodzący z Polski Józef Naor, który był pionierem wojny elektronicznej. Dzięki stworzonemu przez niego systemowi izraelskie siły powietrzne zawsze miały przewagę nad nieprzyjacielem i odnosiły zwycięstwa. Z kolei w siłach lądowych Izraela legendarną postacią stał się Avigdor Ben-Gal, który urodził się w Łodzi jako Janusz Goldlust. Ben-Gal był bohaterem wojny Jom Kippur, dowodząc 7. Brygadą Pancerną, która powstrzymała syryjskie natarcie w Dolinie Łez. Po zakończeniu tej wojny Moshe Dayan, izraelski minister obrony, nazwał Ben-Gala tym, który ocalił Izrael. Ważną postacią w otoczeniu izraelskiej armii był pochodzący z Warszawy Simcha Holzberg, który wdrożył w życie system pomocy dla rannych izraelskich żołnierzy. Obecny na jego pogrzebie premier Izraela Itzhak Rabin nazwał go nawet prawdziwym ojcem rannych. Z Polski wywodziła się również spora część naczelnych rabinów Izraela. Funkcję tą pełnili m.in. Shlomo Goren, Meir Izrael Lau i Itzhak Herzog. Ważną postacią w izraelskim judaizmie był też Itzhak Jedija Frankel, który był rabinem w Tel Awiwie, a także Ari Mordechaj Rabinowicz, który został rabinem Nei Brak, głównego ośrodka ortodoksów. Z kolei rabinem izraelskich sił powietrznych został Dawid Kahane, który był wcześniej głównym rabinem wojska polskiego. Również izraelska nauka została poważnie zasilona emigrantami z Polski. Zaliczali się do nich tacy naukowcy jak Shmuel Noach Eisenstadt, Natan Rothenstein i Michał Sela. Wielu znanych izraelskich pisarzy, artystów, architektów także pochodziło z Polski. Wystarczy wspomnieć o Ari Sharonie, architekcie pochodzącym z Jarosławia.
malarzu Mordechaju Aronie, urodzonym w Tuchowie pod Tarnowem, czy Zewi Raf Nowim, filmowcu pochodzącym z Białegostoku. Polskich Żydów nie brakowało również w izraelskich mediach. Ważną postacią w tym świecie był pochodzący z Płocka Sewer Plocker, jeden z najważniejszych komentatorów izraelskiego życia politycznego. Dużą karierę w izraelskich mediach zrobił także pochodzący z Bielska Roman Früster, który pracował w najważniejszych izraelskich dziennikach, a potem był rektorem Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Tel Awiwie. Polscy Żydzi odegrali więc bardzo ważną rolę w powstaniu Izraela i tym, że stał się on tak silnym państwem, które wielokrotnie potrafiło obronić swój byt. W dużej mierze było tak dlatego, że polscy Żydzi byli jedną z największych mniejszości żydowskich w Europie i od początku wywierali wydatny wpływ na teorię i praktykę syjonizmu, którego idee legły u podstaw powstania izraelskiego państwa w Palestynie. A to musiało znaleźć swoje przełożenie na żydowską emigrację do Palestyny, a potem na budowę izraelskiego państwa i jego funkcjonowanie w następnych latach. Tyle tylko, że rola polskich Żydów w miarę upływu czasu zaczęła zmierzać do końca, gdy zaczęli odchodzić do przeszłości i zastępowali ich ci Żydzi, którzy urodzili się już w Izraelu. Nie ulega jednak wątpliwości, że i obecnie znajduje się w naszym kraju określona ilość ludzi, obywateli naszego państwa, która nie czuje się ani Polakami, ani Żydami. Do tego wszystkiego doszedł jeszcze rok 1968 i gomułkowska alija, która wygenerowała antypolskie nastawienie także w Izraelu. W rezultacie tego nikt nie chciał już przyznawać się do swoich polskich korzeni. Ale być może się to zmieni, bo dzisiaj dzieci i wnuki polskich Żydów poszukują korzeni swoich przodków. Jeśli jeszcze pokonają swoje antypolskie uprzedzenia, być może zaczną mówić o sobie, że są polskimi Żydami. Tego jeszcze nie wiemy. Jest wciąż do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.